Cześć, mamy godzinę 8:50, więc zaczynamy nasz poranek. Ja bym dzisiaj chciała Wam opowiedzieć trochę o kursach, które możecie wybrać, jeśli jesteście na poziomie zaawansowanym z języka angielskiego, więc na takim poziomie B1, ewentualnie B2. Tutaj sobie zrobimy wyfiltrowanie języka kursu i poziomu, zrobimy sobie poziom średni. No i pokazuje nam się lista kursów, które możemy sobie wybrać. Jak widzicie, wybór jest dosyć szeroki. No, na początek mamy kurs Olive Green. On obejmuje wszystkie poziomy od A1 do C1. Jest to kurs oparty na filmie akcji. Na pewno mieliście okazję albo go spróbować, albo o nim poczytać. I tutaj mamy film podzielony na sceny, a sceny są podzielone na poziomy, także można sobie obejrzeć film do momentu, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o poziom, i potem zacząć robić scena po scenie i dalej się uczyć. Czyli tutaj można sobie wybrać naukę na przykład od poziomu B1. Dalej mamy nasze kursy kompleksowe, czyli seria No Problem na poziomie B1 lub B2. Tutaj w tym kursie mamy gramatykę, ćwiczenia, słownictwo, nagrania lektorów, dialogi. Można sobie spróbować od poziomu na przykład B1. Tutaj nie jestem akurat na początku, ale jak sprawdzimy sobie spis treści, to widzicie, że tutaj poziom średni zaczyna się od present perfect i past simple. Weszłam do mojej nauki, więc jeszcze raz sobie poziom zmienimy. Można również, jeżeli ktoś jest na takim poziomie średnim, trochę wyższym, to zachęcam, żeby spróbować poziom B2. I tak samo mamy kurs średni na poziomie B1 i B2 dla kursów Extreme English, czyli dla kursów Completely, to a great extent. I to jest kurs typowo słownikowy. Tutaj jeszcze zaznaczę, że można... A mark left on an animal's skin due to contact with a hot iron. Można tutaj sobie wybrać kategorię, uczyć się według kategorii, a nie tylko według Completely, to a great extent. I dalej, jeśli chodzi o takie kursy bardziej gramatyczne, to mamy kurs English Grammar, który skupia się na ćwiczeniach, i tutaj możemy sobie wybrać poziomy. Tych poziomów jest 10. No tutaj pierwsze 3-4 będą na poziomie A1, A2. Dalej mamy kurs też English Phrasal Verbs, też kurs słownikowy, który uczy frazali, na które już na poziomie B1 warto znać. Kurs B2 First, czyli kurs FC, to bardziej dla osób na poziomie B2, które chcą się przygotować do zdania certyfikatu FC. This was a very significant. Jak wygląda ten kurs? Tutaj mamy ćwiczenia z sekcji reading, dalej mamy use of English, writing, listening i speaking. Mamy też w każdej części teksty i zadania takie bardziej egzaminacyjne. Kurs osoby na poziomie średnio zaawansowanym też mogą sobie już podejść do angielskiego biznesowego. Tu jest cała seria kursów od Starting a Company po Business Communication. Bardzo fajne kursy oparte o materiały
wideo. Tutaj widzicie w opisie kursu, jaka tematyka jest w każdym z kursów. I co jeszcze mamy? Jeszcze mamy kursy z idiomów, też fajnie sobie na poziomie tym średnim już zacząć pracować z idiomami. W tym kursie mamy 3,5 idiomów angielskich. Kurs Say It Better, czyli kurs wymowy, to w zasadzie jest oznaczenie dla wszystkich poziomów. Można zacząć już od razu uczyć się poprawnej wymowy. Zresztą każdy z naszych kursów to wspiera poprzez rozpoznawanie mowy, nagrania native speakerów, ale kursy Say It Better w wersji brytyjskiej lub amerykańskiej też fajnie sobie na tym poziomie średnio zaawansowanym, jeśli nie robiliście ich wcześniej, rozpocząć. Dalej mamy serię takich kursów przygotowujących do egzaminów, Business English Certificate, FC Words, czyli też przygotowujący do słownictwo przygotowujące do egzaminu FCE, czyli takie kursy przypominające swojej strukturze kursy Extreme English. Mamy tu jeszcze PET Words, SAT Words, czyli PET, czyli przygotowujące do poziomu B1, Preliminary, i SAT Words przygotowujące do egzaminu SAT, czyli dla uczniów, którzy chcą studiować w Stanach Zjednoczonych. Zachęcam do tego, żeby przejrzeć te wszystkie kursy, przejrzeć sobie ich opisy. Najłatwiej wyfiltrować poprzez wybranie języka tutaj i zaznaczenie poziomu średniego.